Siema, siema. W dzisiejszym odcinku na swoim przykładzie pokażę Wam, jak na praktycznie zerowym budżecie można zacząć przygodę w amatorskim ściganiu się. Więc zapraszam do jego oglądania, a w odcinku będzie m.in. 2, 1, jazda! Szykana od prawej, prosto do szykany od lewej, do prawy nawrót, do prawy na odwrót. Nie jesteśmy ostatni, jesteśmy przedostatni w generalce. Dzisiaj jadę pilotować Michała, który już się pojawił na jednym z odcinków. Ma Hondę Civica z 6. generacji. Zawias tam został poprawiony. Ogólnie tak naprawdę debiut jego samochodem, który już jest tak, przynajmniej jeżeli chodzi o prowadzenie, bardziej zaawansowany, ale czuję, że będzie dobrze. To będzie moje w ogóle drugie pilotowanie w życiu, więc też trochę pokazuję to okiem takiego pełnego amatora. Mam kask, tak naprawdę kask jest jedynym większym wydatkiem, który potrzebujecie, a poza tym tak naprawdę to tylko długopis i zeszyt, w którym zapiszecie sobie trasę i będziecie ją dyktować. Na dzisiejszym swoim przykładzie w formie takiego mini vloga pokażę Wam dzisiaj, jak to wygląda z mojej strony i że jest to tak naprawdę proste. Najciężej znaleźć kogoś, kto jeździ w takich zawodach, ale jeżeli interesujecie się motoryzacją, to wśród Waszych znajomych na pewno jest jakiś aspirujący rajdowiec, który nie wie nawet, może nie być świadom tego, że seryjnym samochodem może też fajnie pojeździć. Więc to miejsce prawym do pilotowania zawsze się znajdzie, a teraz skupiam się na jeździe, bo jadę po Michała i potem lecimy na Wyszków, na Marpol Rally, organizowany przez AK Centrum. No i już zajeżdżam pod Michała, przesiadamy się do Hondy, bierzemy graty i jedziemy w długą. W tym filmie dla testu podogrywam Wam się głosowo, dajcie znać, jak Wam się to podoba. Tutaj w trasie pod Wyszkowem złapaliśmy się z piękną 106, która później, jak się okazało, objeżdżała praktycznie wszystkich na rajdzie. Zajechaliśmy na miejsce, tam się zaparkowaliśmy. Jedziemy teraz układać trasę, bo nie ma jeszcze całej. Tutaj Saxo robiło takie zapoznanie z trasą, takie sprawdzenie jej bardziej. Tak zwana chyba zerówka, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. My już po odprawie, teraz opis szybkiej trasy, zapoznanie i jedziemy 7 razy tą samą trasę. A tutaj moje notatki sporządzone tak naprawdę tylko z grafiki, którą dostaliśmy wcześniej, no i przygotowanie do pierwszego przejazdu. A samochodzik, który pilotuje, Civic 6. generacji 1.4, wsadzony poliuretan, Bilstein B6 i Eybacha obniżając sprężyny, tutaj od nas z ekipy Sajak, abarcik prawie. Już po pierwszym przejeździe jest fajnie, klei ten samochód strasznie, przyjemnie się jedzie. Kierowca wydaje, to najważniejsze. O, a tam co jedzie. To będę jak zrobię słapa. No. Czekamy, bo to będzie czekania i czekania. Już po trzeciej próbie, a tu śnieg zaczął sypać. Było słoneczko pięknie. Teraz pytanie, czy będziemy przykładać koła? Nie będziemy. Musiałby nasypać tego dużo. Musiałby więcej nasypać, to się rozjeździ. No, zobaczymy. Jeżdżą, tak co 40 minut gdzieś wyjeździmy. Może nawet częściej, spoko. Jezu, tego śniegu. Gęściutko. Czy na chwilę się wypogodziło, a później była jeszcze gorsza pogoda? Oczywiście, że tak. Łapcie film z 6. przejazdu, który jedną ręką pilotowałem, a drugą nagrywałem. 3, 2, 1, jazda! Szykana od prawej, prosto do szykany od lewej. Dobra, jest przyczepność. Dawaj, przez bramkę. Trzymaj prawą.
Do lewej zakręt, nawrót prawy. Tu zostać od zewnętrznej, nawrót lewy. Do nawrót prawy od zewnętrznej. Lewy 90 do bramka ciasno. But, dobrze, prosto. Prawy 90 do lewy 90, płynnie. Wypuść, dobrze. Gaz, 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 dobrze, dobrze, pięknie. Lewy nawrót. Do prawy nawrót. Do prawy nawrót. Drugie okrążenie, lecimy prosto. Dobrze, od prawej, o, dobrze, dobrze. Gaz, gaz, gaz. Szykana od lewej. Przez bramkę. Trzymaj prawą. Lewy do prawy nawrót. Gaz, gaz, gaz. Do lewy nawrót. Do nawrót prawy. Do lewy 90 ciasno przez bramkę. Prosto. Prawy 90. Do lewy 90. Dobrze, dobrze. Gaz, 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 gaz. Lewy nawrót 90. Tfu, lewy nawrót. Prawy nawrót. Prawy nawrót. Do lewy nawrót 90. Ostrożnie. Meta stop. Przez warunki pogodowe na Marpolu, czyli tym co właśnie widzieliście, mieliśmy 6 z 7 planowanych prób, ale potem pojechaliśmy na ostatnią próbę na targowisko Wyszków. Tutaj był tylko jeden przejazd i macie tutaj nagranie moje z Michałem. A do podsumowania imprezy dorzucę Wam nagrania przejazdów najszybszych samochodów. W tej jaśniejszej sekcji po drugiej stronie, tam raz trąciliśmy lekko słupek, na szczęście bez przewrócenia, czyli nie było kary, ale przejazd ogólnie fajny, coś bardziej wymagającego niż poprzednie na tamtym placu. Trochę krawężników, jedno Subaru zrzuciło oponę, więc było trochę przygód, żwir, nie żwir, dosyć ciekawa próba. Co, już wracam. Michał odstawił Hondę do garażu, a ja już w pecie wracam do domu. Męczące, to przede wszystkim trzeba się nastawić, że to jednak jest cały dzień w furze, czekasz, jeździsz chwilę, czekasz. No jakiś to wysiłek jest, tam wytężenie. Wstajesz też raczej wcześniej rano, więc mało snu, mało czasu, żeby tam zjeść coś, jak nie weźmiesz, jak ja. No i co mogę powiedzieć? Nie jesteśmy ostatni, jesteśmy przedostatni w generalce, w klasie ostatni. To tak w skrócie. Michał dał mi się przejechać z ostatniego odcinka na miejsce już zbiórki do tego zajazdu Bias. Honda coś nie miała mocy, coś było nie tak, nie przyspieszała jak powinna, nie wkręcała się za specjalne obroty. Co prawda nie znam się na Hondach, no ale coś się wydawało, że nie gra jak powinno.
Michał wydaje się, że na następną imprezę to ogarnął i już było znacznie lepiej. Przynajmniej takie były odczucia. Ogólnie z nagrania w środku się wydawało, że było dosyć szybko, a kiedy później porównywaliśmy sobie to z tym nagraniem z zewnątrz, no to w ogóle nie było widać tego napędzania się, nie było jak schamować samochodu, no bo nie było z czego go schamować tak naprawdę jakoś gwałtownie. No to jest coś, nad czym teraz trzeba będzie pewnie popracować. Michał coś tam kmini, jakaś głowica z 1.6, no ale są plany bardziej przyszłościowe, może na przyszły rok. Wrażenia super, obcowanie z motorsportem, nawet amatorskim, to jest gigantyczna przyjemność. Można się wyszaleć, nauczyć jak się samochód zachowa w trudniejszych warunkach. Więcej umiejętności, które się przydadzą, zostaną z nami, pamięć mięśniowa i te sprawy. Michał też tak naprawdę poznawał auto, wcześniej przejechał jedną imprezę, teraz wrzucił całkowicie nowy zawias. Każdy przejazd to były poprawki po kilka sekund. Nawet na tym śniegogradzie, gdzie już było tego gęstawo, to mimo semi-slicka zrobiliśmy za 3 sekundy tylko straty do najlepszego przejazdu. Także wydaje się, że było dosyć sprawnie mimo wszystko. A Honda sama w sobie prowadzi się fenomenalnie. Nie jest to gwint, więc też nie wybija zębów, plomby nie wylatują. A jest sztywno. Nie ma amortyzacji na gumach. To jest żółty Strong Flex. Samochód jeszcze lekko się przechyla. Michał ma tam do dołożenia rozpórkę i stabilizator grubszy na tył. No ale klasyczny problem po prostu braku miejsca i warunków, żeby popracować nad furą. A oddawać do mechanika, no to znowu może być tak, że będzie samochód stał x czasu. A wracając jeszcze do tematu filmu, jako kierowca potrzeba samochodu OC wpisowego. To jest koszt, nawet po najtańszym samochodzie z 5 wyjdzie. Opony się przydają, bo jeżeli będzie jakiś beton, który zjada te opony, no to niestety szybko je stracicie. A warto też zainwestować w semi-slicka, bo widziałem na Marpolu, że gigantyczne były różnice między samochodami na slicku właśnie, a na zwykłej drogowej oponie. No, piszczały cały czas te gumy, nie jechało to jak powinno, nie było tak przyklejone. A jako pilot, no to tak jak już wcześniej mówiłem, kask, który kupicie za 5 stówek i zeszyt za dyszkę. To są całe koszta, a kask jako później kierowca ten sam będziecie używać. Czasami nawet w promocji znajdzie się 100 taniej. Na początku też, jeżeli przyjeżdżacie na takie imprezy jako pilot, możecie popatrzeć, jakie samochody jeżdżą, co wygrywa, która jak się zachowuje na drodze, jak się składa w zakręty, które są bardziej awaryjne, które dojeżdżają i wytrzymują to łojenie. Jeden z kierowców z Audi, którego właśnie widzicie, z profilu kombi po puchary, na starcie jednej próby na Marpolu kręcił półoś, wymienił ją na miejscu, używając od kogoś lawety, jako kanał po prostu jej użył. Zrobił to w 20 minut, no i pojechał dalej. Ale to też pokazuje już doświadczenie z samochodem, poznanie go i przygotowanie się na właśnie te awarie, które przy mocniejszych furach będą zdarzać się po prostu częściej. W pilotowaniu można iść też dalej, zrobić sobie licencję, pilotować już na profesjonalnych, pełnoprawnych rajdach, a na takich imprezach dopiero ta rola pilota pokazuje, jak bardzo jest kluczowa. Kierowca ma jechać, a pilot go poprowadzi, dlatego też mi się to podoba, kiedy siadam na prawym, bo można spojrzeć inaczej na tą jazdę, znaleźć jakieś miejsce na poprawki, kiedy nie skupiam się na jeździe, kiedy wcześniej wyprostować, zaatakować bardziej od zewnętrznej zakręt. No jest tutaj pole też do rozwoju takiego technicznego typowo. Popilotujecie kilka razy, to odłożycie właśnie kasę na własny samochód. Macie już jakieś doświadczenie, wiecie o co prosić pilota, jakie macie preferencje, jeżeli chodzi o pilotowanie. Jak ma dyktować wcześniej, później. Każdy ma swoje indywidualne wymagania. Da się tanio obcować z motorsportem, poznać fajnych ludzi. Na przykład zagadałem do gościa ze 106 1.6 16V, Peugeotik 106, no piękny, biały, pocisk taki. Gdyby nie to, że na jedną próbę się nie pojawił, nie wiem czemu, to wygrałby na pewno klasę, a w generalce chyba celował w drugie miejsce, tak wyszło mu po pierwszych 2 próbach, gdzie samochód z klasy drugiej pojeżdża z Subaryny, no to jest już coś znaczy o tym samochodzie. Bardzo ładny, klateczka, wszystko, no super. Pilotowanie mi się wydaje na start, żeby zobaczyć jak to jest. Bardzo polecam. Mimo, że to dopiero tak naprawdę moje drugie pilotowanie, ale za tydzień mam kolejne. Na Bemowie tym razem.
I teraz prawie płynnie przechodzimy do kolejnej imprezy. Był to pierwszy Super Sprint 2025, automobil klubu polskiego na autodromie Bemowo. Na początku przyjechaliśmy na godzinę 7 po odbiór dokumentów i badanie kontrolne. Przeszliśmy oczywiście bez żadnych problemów, no bo Honda jest w miarę seryjna. No a dookoła trochę samochodzików, piękna E30. Tutaj oczywiście przepiękne, super sportowe E46, moje daily. Honda, którą jeździliśmy znowu. Zaraz za nią stoi Seicento znajomego, który później okazał się mini bohaterem wręcz, jeżeli chodzi o styl przejazdów. Na szczęście wyszedł z tego cało, ale to zobaczcie już za chwilę. No i tak naprawdę było czekania sporo, bo o 9:45 dopiero była odprawa. Wcześniej przeszliśmy przez tor, ale to też za chwilę Wam pokażę. Piękny 106. No i co, zaraz odprawa. Trochę samochodów już jest. Tam piękne 106. Jakieś Yarisy gier. Tam o, proszę, stoi. No jest grubo. Fajnie, dużo, całkiem inna impreza niż w zeszły weekend. I też więcej samochodów w klasie, więcej jest klas. My mamy teraz łatwiejszą klasę, ale to wytłumaczę tam, albo już wytłumaczyłem. Bo im więcej samochodów, tym jednak tych klas może być więcej, przez to jest bardziej fair, chociaż są wydłubańce. Panie pilocie, dziura w samolocie. Zapoznanie. Tak, nawrót. Cyk, i teraz prosto. Nasza grupa kończyła zapoznanie, a ruszała druga grupa, która już miała samochody z tych wyższych klas, mocniejsze, lepiej brzmiące. Chyba tak z 3,5 obrotu będę już startował. Daj mu kurwa z odciny. Ta 106, która właśnie skończyła zerówkę, musi mieć naprawdę ostry wałek, a przejechała zerówkę z tego powodu, że kieruje nim dziewczynka, 11 lat, Mania, i no pokazuje, jak się powinno prowadzić samochód. Bardzo dobrze, od małego trzeba uczyć dzieci i pokazywać motorsport, jeżeli mają do tego i chcą się w to bawić. Tutaj kolejna 106 już inna, widać, że też dużo większe zawieszenie. A teraz zobaczcie jeden z naszych przejazdów, moim zdaniem najlepszy. A na koniec filmu już po wszystkim dorzucę pozostałe 3. I nie ma niestety dźwięku z środka, bo bardziej zbierał GoPro z uderzenia rozpórki, która tam w jednym miejscu nie miała do końca dokręconej śrubki, bo to tak naprawdę rozpórka tylko na GoProsa. No ale cóż, jest zawsze jakaś pamiątka w postaci samego nagrania i też materiał, żeby się potem nauczyć coś z niego, wyciągnąć jakieś wnioski. Zaczynamy przejazd, nagranie z GoPro Hero 3, więc jakość nie powala, 1080p niestety tylko, ale przynajmniej jest jakaś pamiątka. Tutaj jak widać Michał od razu agresywnie, to był ostatni przejazd dnia, najlepszy czas. Na prostej wbita trójka, przed samym hamowaniem przekraczaliśmy już 100 na godzinę, więc była fajna prędkość. Odstęp do hamowania do prawego nawrotu, wypuszczenie w prawo, do prawej właściwie i potem lewy 90 w prawy długi nawrót. Po tym zaczynamy drugi taki sam przejazd przez bramki, z lewej opona, znowu prosta, znowu 100, hamowanie do dwójki i to niskie obroty, ale przy pierwszych przejazdach z jedynki ruszania tutaj było bez sensu, bo przepięcie biegu w trakcie zabierało więcej czasu. I tutaj zostajemy prosto od prawej przez bramkę, w bramkę
i lewo, prawo od prawej za oponami do lewego nawrotu. Znowu kawałek prosto, dwójka, redukcja do jedynki, lewo do prawego nawrotu, który ma dłuższe, łagodniejsze wyjście. Prosto przez bramki, za pierwszymi oponami w prawo 90, do lewego nawrotu. Wbita jedynka po męsku przez Michała. Lewy 90, od prawej wygrodzenie, tutaj było dosyć ciasno, wcześniejszy przejazd bez dotknięcia hamulca Michał przejechał, tutaj troszeczkę było inny tor jazdy, więc musiał dotknąć, znowu wygrodzenie od prawej, szykana i meta lotna i stop. I tutaj mieliśmy czas chyba 1,55. Trzeba też czasami brać poprawkę na niektóre rzeczy, bo mimo, że to jest po placu i bezpiecznie, no to może się zdarzyć też i rolka. Jak wydachował, no ale to jest wąskie, lekkie, no to dziwne, żeby nie wydachował. No także sport tani, ale czasami niebezpieczny, dlatego mamy te kaski na przykład i one są wymagane zawsze. No, kierowca cały, bez problemu, tam jakieś tylko drobne zadrapania, najważniejsze. I tutaj takie bestie. Tutaj też punciak chyba stwierdził, że już nie punktuje. Jest taki głośny Civic stary, czy to CLX. No ale tak, tani sport, ale może być trochę droższy. Dobrze, trzeba odważnie. Do domu i nic nie nagrywałem po drodze, no ale już łeb sprany, boli mnie głowa cały dzień. Pilotowało się super i dzisiejsza impreza na pewno lepiej, jeżeli chodzi o to, jakie były odczucia w samochodzie. W ogóle śmiesznie, bo jak wyjeżdżałem rano z domu, to musiałem skrobać szyby, a wróciłem z opalenizną na twarzy. Piękna jest ta pogoda. A co bym mógł dodać? No warto się ścigać, warto. Jest to, wiadomo, siedzieć tą godzinę, czeka się, ale ten przejazd to jest takie naprawdę giga przyjemne i jest fajnym takim podsumowaniem tego. Plus no dużo się uczy, dużo się człowiek uczy. Już u Michała widziałem, że to co tydzień temu na Marpolu kulało, to dzisiaj na Bemowie było to po prostu poprawione bezbłędnie i szedł tak jak powinien iść. Honda jak podawała, tak podaje. Także szukajcie wśród znajomych, po rodzinie. Nie wiem, może wasz tata zawsze marzył, żeby się pościgać, coś pojeździć. Kupować kask, wsiadać i upalać. Wiadomo, jeżeli to ma być jednorazowe, no to 500 zł na kask, no to jest troszeczkę duży wydatek, ale no po pierwszym przejechaniu raczej to nie będzie jednorazowe i no zawsze jakaś fajna pasja do rozwijania. Także polecam z całego serduszka. A teraz łapcie ostatnie 3 przejazdy. Nic specjalnego, ale tak jak mówiłem, pamiątka jest i jakaś lekcja zawsze z tego może wyjdzie. Dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego. Siema.